życie według jakiegoś jedynego, słusznego modelu. To robi Kościół katolicki. I to w moim przekonaniu, wbrew jego własnym interesom, potwornie go osłabia. Ponieważ ludzie nie życzą sobie być sterowani. Ja jestem przekonany, że każdy z nas w sumie zna i widzi swoją własną drogę. I nie życzy sobie, żeby tą drogę ktoś mu wytyczał i pokazywał, że to jest jedyna i tylko w tą stronę wolno iść. A może trzeba iść troszeczkę tędy. Jak nazywa się ten facet? Krzysztof Kieślowski, Imiona rodziców? Roman i Barbara, Z domu? Szonert, Data i miejsce urodzenia? 27 czerwiec 1941 rok w Warszawie. Pacjent w średnim wieku, palący, pijący dużo kawy, prowadzący dość nieregularny tryb życia, mający zawód fatalny dla ogólnego stanu zdrowia, mianowicie zawód, który wymaga od niego bardzo nieregularnego trybu życia, pracy z rywami. Pacjent, który po latach prowadzenia takiego trybu życia zaczyna odczuwać pewne dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego, które muszą się w takim układzie odezwać. Na podstawie daty urodzenia oraz pisma, próbki pisma, będę mówił o człowieku, którego nie znam osobiście. Jest to mężczyzna o zdolnościach organizacyjnych, dobrej wyobraźni przestrzennej, wysokiej pojemności pamięci, jej usłużności, zdolny do przerzutów pamięci. Człowiek o ponadprzeciętnym poczuciu estetyki. No i dużej inteligencji. Jest w stanie wcielać się w kilka osób prawie że naraz. Jest bardzo elastyczny, bardzo ciepły. No, kobiety za nim szaleją. Na zewnątrz człowiek wyciszony raczej, gdzie nikt by go nie podejrzewał o taką szybkość i o taką niecierpliwość. Ale kiedy już wchodził w jakieś działanie, szedł w jakimś kierunku, to chciał natychmiast to osiągnąć. Ja myślę, że ulega on pewnemu kuszeniu, które płynie od początku świata. Pan Bóg czy ja? Kto jest Bogiem? On jest w tej chwili w takiej sytuacji, jak gdyby w takiej poczekalni życia. Znalazł się w takim momencie swojej drogi, w którym rozgląda się i poszukuje czegoś, czego tak naprawdę przez całe życie poszukiwał. Gotów jesteś, Krzysiu? Gotów jestem, ale tak się zastanawiam, jak to można ogarnąć. Dlatego, bo tak, ty reżyserujesz ten film, ale przecież przez długie lata byłeś moim asystentem i bardzo bliskim współpracownikiem. Jacek zrobił ze mną kilka filmów fabularnych, kilkanaście dokumentalnych. Misio, który nagrywa dźwięk. Daj mikrofon, Misio, niżej. Słyszysz mnie? Słyszę. No. Misio zrobił ze mną też 5-6 filmów fabularnych i pełno dokumentalnych, więc mnie wszyscy doskonale znacie. Jakie są tego zalety? Takie, że po prostu prawdopodobnie mogę wam powiedzieć dużo więcej, niż bym powiedział komuś, kogo nie znam. Bo możemy wejść w rejony bardziej intymne czy bardziej osobiste. Wydaje mi się, że też jest wada tego spora, mianowicie taka, że wy znacie odpowiedzi na wszystkie pytania. To znaczy, ty znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. W związku z tym czasem się pewnie zdarzy, że jak zadasz mi pytanie, na które wiem, że znasz odpowiedź, to będę starał się dać ci taką odpowiedź, której się nie spodziewasz. Niezależnie od tego, jaka jest prawda. Jesteśmy w Porębach u naszego operatora Jacka Petryckiego. Będziemy się spotykać z tobą i rozmawiać sobie, gwarzyć o różnych sprawach. To na początek tak bym chciał, żebyś opowiedział o tym, jak toczyło się twoje życie od urodzin do, powiedzmy, szkoły filmowej. No dobra, ale na ile czasu mi to dajesz? No, Krótko, no, to tak życie, wiesz, no. żeby... Tu się urodziłem Gdzie? w Warszawie. Już? No już, no. No a co potem? A potem to nie pamiętam, długi czas nie pamiętam. No bo wiesz, jak nikt nie pamięta, nie?
No i co, potem się przeprowadzałem z miasta do miasta, czy z miasteczka do miasteczka właściwie. Cały czas siedziałem gdzieś na jakichś walizkach, albo na jakichś meblach, w jakimś pociągu, albo na ciężarówce. A potem się przeprowadzaliśmy, bo mój ojciec był chory na gruźlicę. No i przeprowadzaliśmy, żeby on ciągle jeździł gdzieś do takich miejsc, gdzie były sanatoria, czyli jakiś lepszy klimat, gdzie nie było przemysłu. Ojciec ze mną rozmawiał dużo. Bałem się go. Wstydziłem się go. A nie to, że mnie bił, tylko wiesz, bałem się po prostu, bo miał wielki, duży autorytet. Ja prawdę mówiąc nie chciałem w ogóle chodzić do szkoły, tylko chciałem być palaczem. Mi się wydawało, że to jest najlepiej. Tam było centralne ogrzewanie, paliło się w kotłach. Był taki kolega mój, który się nazywał Skowron, starszy ode mnie i on już był palaczem. Ja myślałem, że to jest najlepsza rzecz, jaką można w życiu robić, to być palaczem. No więc chciałem być palaczem, ale rodzice nie podzielali tego mojego entuzjazmu do palenia w piecu centralnego ogrzewania. Więc próbowali mnie wsadzić do jakiejś szkoły. Najpierw ojciec mnie wsadził i to było niezwykle inteligentne z jego strony. Wsadził mnie do szkoły pożarniczej. To było bardzo sprytne pociągnięcie, ponieważ tam zrozumiałem dokładnie, że na pewno nie chcę być strażakiem. Pewnie gdyby mój ojciec pozwolił palić w piecu, to powinienem też szybko zrozumiał, że nie chcę być palaczem. No a w Warszawie jak się znaleźliście? Rodzina się znalazła dużo później. Ja się znalazłem, ponieważ mój taki jakiś daleki krewny był dyrektorem szkoły takiej technicznej, która kształciła pracowników dla teatru technicznych. No i w tej szkole się znalazłem. Potem do tej szkoły też przyszła moja siostra młodsza o 3 lata. Ale rodzice jeszcze ciągle mieszkali daleko od Warszawy, 450 kilometrów. I w czasie tej szkoły zresztą tata mój umarł. Jak to przeżyłeś? Ciężko. Płakałeś? Tak. Ta szkoła była fantastyczna i obudziła taką potrzebę, czy też dała taką możliwość wyboru, że w ogóle coś takiego istnieje. Jak nie tylko produkowanie rzeczy użytecznych, czy robienie rzeczy użytecznych, napełnianie żołądka, ale też jest czy takie zaspokajanie podstawowych potrzeb, jak spanie czy mieszkanie, prawda? A że jest też jeszcze w ogóle inna sfera życia, która dostarcza jakiegoś innego pokarmu. Można górnolotnie powiedzieć pokarmu dla duszy, nie? Czy coś w tym rodzaju, czy dla umysłu. Więc ja chciałem oczywiście pracować w teatrze, ale myślałem sobie, że byłoby lepiej być reżyserem w teatrze niż malarzem. Ta szkoła teatralna, żeby się do niej dostać na reżyserię, trzeba było skończyć wyższe studia. Więc pomyślałem, że jak kończyć wyższe studia, to po co studiować historię, czy polonistykę, czy jakąś socjologię, kiedy można byłoby już pójść w tym kierunku, który narzuca sama nazwa, reżyseria teatralna. Pomyślałem, że jak skończę reżyserię filmową, to być może coś o teatrze, o reżyserii teatralnej już z natury rzeczy będę wiedział. Więc pomyślałem, że pójdę do tej szkoły. To był właśnie taki tylko etap. To nie był żaden cel szkoła filmowa, to był etap, że może to mi się do czegoś przyda, jak będę myślał o reżyserii teatralnej. No i wtedy polazłem do tej szkoły, znaczy spróbowałem tam zdawać się, nie dostałem zresztą. Ile razy zdawałeś? 3. No ale to już wtedy się uparłeś, że zdasz, tak? Wtedy się uparłem, tak. Znaczy to była ambicja, że jak mnie skurwysyny nie chcą, to ja tam się właśnie dostanę. No, to skończyłeś szkołę filmową i od razu zacząłeś robić takie smutne, czarno-białe filmy. No bo wiesz, świat dookoła był bardzo smutny. Nawet nie był czarno-biały, tylko czarny. Może szary właściwie był. To się w dużym stopniu wiąże z miejscem, w którym była szkoła filmowa i jest do dzisiaj, czyli z Łodzią. Łódź, która jest po pierwsze niesamowicie fotogeniczna, bo jest brudna, obdrapana, troszkę taka jak ten warsztat, w którym tu siedzimy. Tylko to jest całe miasto, a więc w jakimś sensie cały świat. Tak samo jak mury wyglądają ludzkie twarze. Zmęczone, smutne, z jakimś takim dramatem w oczach, z takim dramatem poczucia bezsensu, poczucia dreptania, z którego nic nie wynika.
myśmy pewnie po raz pierwszy po wojnie spróbowali, mówię, bo wielu nas było kolegów, którzy robili podobne filmy, spróbowaliśmy opisać świat z grubsza biorąc tak, jak on wygląda. Oczywiście to były malutkie światy, właściwie światy w kropli wody, nawet takie były tytuły. Szkoła podstawowa, albo fabryka, albo szpital, albo urząd. Opisywaliśmy takie malutkie światy z nadzieją, że te światy gdzieś się razem łączą i że być może opisują coś więcej, opisują życie w Polsce. A po co było ten świat opisywać? Bardzo trudno jest żyć w świecie nieopisanym. Tego nikt nie rozumie, kto nie żył w takim świecie. Ale strasznie trudno. To jest troszkę tak, jakby żyć bez tożsamości. Po prostu wszystko co cię otacza, problemy, które masz, zmartwienia, które masz, czy cierpienia, powiedzmy, radykalizując to już, wszystkie one właściwie nie mają żadnego odbicia nigdzie. One się w jakimś sensie rozpływają. Dotyczą tylko ciebie samego. W związku z tym nie masz poczucia, że masz jakiekolwiek oparcie gdziekolwiek, ponieważ nie możesz się do niczego odwołać, bo nic nie jest opisane. Nic nie jest nazwane. Wobec tego żyjesz sam. Wszystko to, co mogłoby służyć do opisu świata, służyło propagandzie. Czyli służyło propagandzie idei, które teoretyczne można nawet sobie wyobrazić, że są bardzo piękne. Ale niestety w praktyce zawsze kończą się tym samym. No. To znaczy przykładają ci pistolet do głowy. Ponieważ myśmy żyli w ideałach braterstwa, równości, sprawiedliwości, a nie było ani braterstwa, ani równości, a zupełnie na pewno nie było sprawiedliwości. Myśmy żyli, komunizm operował słowem wolność. Myśmy żyli w kraju, w którym nie był wolny. Już nie mówiąc o tym, że nie mogłeś powiedzieć tego, co myślisz, zwłaszcza publicznie. Myśmy jeszcze mogli mówić między sobą w Polsce. W Rosji nie mogli ludzie nawet mówić między sobą. Ponieważ jak mówili między sobą, to zaraz przychodziło KGB, zwijało ich, wiozło na Sybir i tam przez 20 lat umierali, tnąc zmarznięte drzewo. Dokument z natury rzeczy zajmował się ludźmi, którzy naprawdę żyli. Którzy żyli w normalnym, realnym życiu. I teraz, jeżeli mieli do mnie odrobinę, czy do nas odrobinę zaufania i mówili nam jakąś prawdę, to ta prawda na ekranie mogła się obrócić przeciwko nim w życiu. I tak się zdarzało. W momencie, kiedy ten sprzęt zaczął być coraz mniej widoczny, coraz bardziej niebezpieczne stało się to, że z tą kamerą, z tym mikrofonem wlezie się w ludzkie życie tam, gdzie się właściwie nie ma prawa być. Tam, gdzie człowiek ma prawo do intymności, do samotności, do radości albo do bólu, w jakiejś zupełnej ciszy. Czy wolno fotografować śmierć? Prawdziwą? Jeżeli to jest film dokumentalny? Jak człowiek naprawdę umiera? To czy nie ma prawa do intymności? Czy nie ma prawa do przeżycia tego według jakichś własnych, wewnętrznych zasad? Czy wewnętrznej drogi, którą się porusza? Zrobiłeś taki film Gadające głowy. Masz jeszcze, Jacek? Mam, tak. Tam jakąś taśmę? To mogę gadać głową? Spokojnie. Gadające głowy. To polegało na tym po prostu, że zrobiliśmy taki rodzaj sondy, tylko właśnie tym ona się różniła od sondy telewizyjnej, że nie wyskakiwaliśmy za rogu, żeby zadać pytanie człowiekowi nieprzygotowanemu. Nie, odwrotnie. Zadaliśmy pytanie 100 ludziom, kilka dni wcześniej, niż odbywały się z nimi zdjęcia. Pytania te były proste. W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? To był rok 79 gdzieś i myślałem sobie, że przy pomocy takiego zbiorowego portretu 100 osób, potem na ekranie w końcu było 40 osób, że uda się uzyskać portret zbiorowy stanu umysłów. Pracuję jako nauczyciel historii. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby każdy mógł swobodnie decydować o własnym losie i żeby każdy miał swobodną możliwość wyboru. To, czego chcę, myślę, że wszyscy tego pragniemy, to znaczy uzyskania szeroko rozumianej wolności, przy czym takiej wolności, która nie preferowałaby jednostek najsilniejszych. Tego, co bym oczekiwał w życiu, aczkolwiek wątpię, czy to się zrealizuje, to wprowadzenia w sposób niewerbalny, ale rzeczywisty, 2 pojęć.
demokracja i tolerancja. Właściwie ludzie mówili, że tak naprawdę to chcieli, nie wiedzą dokładnie, czego by chcieli, ale to, czego by chcieli, to leży w sferze, której nigdy nie spodziewają się spełnić. W sferze wolności, w sferze życia w jakimś normalnym, demokratycznym, z grubsza biorąc, kraju. W sferze, w której będą mogli decydować o sobie i brać odpowiedzialność za tą decyzję. Tylko jeden pijak powiedział, że a ja mam dobrze. Jestem inżynierem chemikiem, a obecnie piję. A czego bym chciał? Właściwie niczego, wszystko jest w porządku. Czego bym chciał? Spokoju. I tego osiągnąć nie można. Natomiast można do tego dążyć. Ciekawa jest droga. Kim jestem? Teraz bym po prostu powiedział emerytowanym reżyserem filmowym, bo taka jest prawda. Tak. 100 lat mam. A co by pani chciała? Jak? Co by pani chciała? Ile bym chciała? Chciałabym dłużej żyć. Dłużej żyć. Co ci się ładnego śniło dzisiaj? Nic mi się nie śniło, do 6 rano nie spałem. Zobacz. Jacek, widzisz? Pies mi podrapał oko w rogówkę. Tak przyjechałem. Mogłeś prowadzić? No mogłem prowadzić, ale nie mam wyczucia odległości. Wiesz, no nie wiem na przykład, gdzie jest ta gałązka. Nie wiem, tu? Patrz, wydaje mi się, że już ją... O. Co to, panie kierowniku, narysować? Ja się boję, że to może wyglądać jak karykatura premiera Oleksego. I to może być źle odczytane. W łapie coś będzie trzymał? Właśnie tak patrzę, co by mu tu można było dosmarować, żeby zachować perspektywę. Ale zrobimy, że jest na uroczystościach w Moskwie. O. Powiedzmy, że czyta Gazetę Wyborczą. To byłby jeden ptaszek. Co jeszcze z fauny byś chciał? No jakiegoś zwierza. Pieska albo kotka. Kotka, który czyha na tego ptaszka. No myślę, że ptaszek zje tego kotka. Kotek siedzi sobie tutaj po prostu. Tu łapy wysunął. Już się czai na ptaszka. Tak się siedzi. O. Taki popielaty taki. No. No, dobry. Spokój to była historia fabularna i ona miała nawet swoją akcję, taką nie może niezbyt porywającą, ale jednak miała jakąś akcję. A równocześnie oczywiście on był robiony troszkę tak jak... Troszkę był taki jak dokument. Cześć. Socha jestem. Gralach, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, Gralach jestem. Siedziałeś podobno. No, siedziałem 3 lata. Znaczy, miałem 5, ale 3. O, każdemu się może zdarzyć. Tak jest, każdemu Poznajcie się może nowy. zdarzyć. Dobry. Dobry, Gralach jestem. Dobry, Gralach. Jest tutaj majster. Aha, Chodź, pokażę ci co i jak. cześć. Dobry, Poznajcie. Gralach jestem. To był film o takim facecie, który właśnie niczego nie chce, który chce bardzo mało, który chce prawie że nic, tyle o może. Tyle. I tego też nie może osiągnąć. Kobieta, dzieci, własny kąt. Obiad. Obiad zawsze w domu. Pieniądze oddaję sobie tylko na papierosy. Robota, po robocie do domu, kobieta, dzieciaki do lekcji. Tak jest. Tak jest. Telewizja. Studia 2. Pierwszy, drugi program. Wszystko będę oglądał. Wszystko. Wszystko mi jedno. Myśmy zrobili film, w którym mała grupa ludzi strajkuje. Strajk w systemie socjalistycznym nie istniał. Nie istniało takie pojęcie. I w związku z tym ten film nagle
stał się wyjątkowo niewygodny, ponieważ wprost nazywał to, czego propaganda wówczas w ogóle nie chciała nazwać. Co jest? Nie robimy. A co? Wykiwać nie chcę. O, tyle. On nie był wyświetlany, ja nie wiem, chyba ze 3 lata, czy coś takiego, gdzieś koło 3 lat. Musiałem tam zrobić kilka cięć, które go popsuły oczywiście, bo akurat niestety te cięcia go popsuły. Ale znowu nie aż na tyle, żeby go zlikwidowały, żeby zlikwidowały myśl tego filmu, czy też jakąś jego atmosferę. Tak się nie stało, bo gdyby tak się stało, to po prostu bym tych cięć nie zrobił. Boi się. Jak to powyrzucać? Jak to? Normalnie. Każdy w inne miejsce. Ale za co? Panowie, no. Za co? Ciekawe było to, że przecież bardzo często cenzura mówiła: ja jestem z panem. Ja jestem z panem, ja tak samo myślę. Tylko te skurwysyny mi nie pozwolą tego pokazać. Idź stąd teraz. Idź, nie bój się niczego, idź. Przyjdę. Myślę, że był ważny dlatego, bo się chyba udało w nim jedną rzecz sfotografować, której nigdy nie zniszczyła nam cenzura, bo to w ogóle nie podlegało cenzurze, mianowicie jakiegoś rodzaju tajemnicę, czy jakiegoś rodzaju metafizykę. Nie, prowadzi. O! Widział pan? Nie no. Nic tam nie ma, przecież jeszcze nic nie dają, nie? Nie wiem, skąd się to dzieje. Już 3. raz to jest. Reperuję konie przez sekundę, a potem znowu obraz kontrolny. W spokoju pierwszy raz pojawił się taki motyw, który potem był stały w twoich filmach, a nawet po prostu się zrobił czymś bardzo ważnym. No to mówiłeś o tym, to były te konie. No były konie. Co to one znaczyły? No ja wiem, może jakąś tęsknotę do tego, co konie mają. Znaczy, że mogą sobie latać, gdzie chcą. Że mogą robić, co chcą. Że nic nie muszą. No ale to by było takie proste, że tylko to, co koń symbolizuje. Natomiast tamtemu bohaterowi one się pojawiały w jakichś dziwnych momentach jako taki No element tak, metafizyczny. No tak jak tu się pojawiają. No. Na przykład wiesz, do dzisiaj mam takie poczucie, że jak byłem małym, jak miałem 6 lat, to widziałem słonia na ulicy. Jestem pewien, że go widziałem. I potem mi tłumaczyli, że to jest niemożliwe, żebym widział słonia, no bo skąd by się wziął słoń w Głubczycach? To było takie małe miasto na ziemiach odzyskanych. Na rynku szedł słoń. Skąd by się tam wziął? No więc czy to jest coś dziwnego? Czy to jest déjà vu? Czy to jest przeczucie? Czy to jest cokolwiek innego, jak tylko takie wyobrażenie, że na pewno jest coś jeszcze poza tym, co na pewno widzisz? Ostatnio takiego spotkałem Włocha, młodego chłopaka 22-letniego, który mi powiedział, że miał z kolei dokładnie takie same przeżycie jak Weronika z podwójnego życia Weroniki. Znaczy obudził się którejś nocy i nagle odczuł się z jakimś przerażeniem, z jakimś strachem, z jakimś... nie mógł zasnąć do rana. No i potem, a rano z kolei jakiś kolega pokazał mu zdjęcie jakiegoś amerykańskiego zespołu big beatowego, na którym to zdjęciu on sam był. Chociaż nigdy nie był w Ameryce i nie był żadnym śpiewakiem big beatowym. I potem się dowiedział, że ten pieśniarz, bo to był piosenkarz tego zespołu, że ten piosenkarz umarł pewnie tej nocy, której on się obudził z jakimś dygotem. Takie poczucie, wiesz, pewnej dziwności, czy właśnie niejasności, tajemnicy jest cały czas. Cały czas, teraz też.
Co słychać? Ciepło nareszcie. Ale to przypomina nam pański film Amator, też w piwnicy chyba. Domu Tu gdzie Kultury, sobie są kostiumy, kiedyś był ekran. Mhm. Tutaj kabina projekcyjna była i stąd wyświetlaliśmy filmy na 16, na 8. Rzutnik, przeźroczek. Nikt teraz tego nie użytkuje, nie ma takich pasjonatów, nie ma tego fanatyzmu, który był kiedyś. Przecież te pomieszczenia to były zawieszone taśmami, które sami wywoływaliśmy. Kolor. Oczywiście, sami robiliśmy w koreksach. Kolor wywoływaliśmy sami. Taśmy 16, Super 8, to wszystko było tutaj pod sufitem pozawieszane tymi taśmami. Kochany, to były wspaniałe lata. To były wspaniałe lata. Tego teraz nie ma. Nie ma takich ludzi. Nie ma tych pasjonatów. Fajno, Stefan, że jesteś. Cześć, mały. No patrz, tylu z nas już jest. No, ale słuchajcie, na tym festiwalu to ja tak jedno poważnie zrozumiałem. I nie możemy teraz robić już o tych jubileuszach, brawa. Nagrodę dostałem. Tam, że dostałem. Teraz musimy całkiem inaczej kombinować już. Po prostu musimy robić o tym, o ludziach, o tym, co czujemy. Wie pan, że były takie czasy, kiedy pamiętam, naczelnik postawiał Wolgę pod dom, brało się kamerę, wsiadało się w tą Wolgę i jechało się filmować jakąś tam nasiadówkę. No to wygląda, I że oni- naczelnikowi to było potrzebne. Było potrzebne. To była taka gra. Aha, my im zrobimy nasiadówkę. Oni nam kupią kamerę, oni nam kupią taśmy filmową. No przecież ktoś to musiał finansować. Przecież Dom Kultury wiadomo, że zawsze był finansowany przez władzę miejską, przez naczelnika. A oni to lubili, a zresztą oni to lubili. No. A władza Oni to lubiła lubili. się potem pokazać. Pokazać, Powiedzmy, tak. przyjechała delegacja Komitetu Wojewódzkiego z PZPR. Można było wyświetlić, Tak. I wyświetlaliśmy pokazać na takie sali, kroniki. wyświetlało się. Tak, z jakiegoś I zebrania tam. budował się autorytet lokalnej władzy również. I że byli w tym dumni, mieście- że mają Tak, że są ludzie, artystów, artystów, tak, się amatorów, włączają tak. w życie, prawda? Tak. A wyście sobie robili swoje rzeczy za te pieniądze. A no oczywiście. Tak. No. Prowadź mnie, prowadź! Uwaga! W Amatorze, tam też bohater, o ile pamiętam, miał Krasnogorsk, tak? My też mamy tutaj, gdzieś powinien być Krasnogorsk. Nie Jest Osła. lupa, nawet. Gdzieś Nawet powinien coś być widać. jeszcze, poszukaj Zygmuntu Chwytu. Film Amator zrobiliśmy gdzieś w roku 78. To była prosta historia takiego młodego chłopaka, młodego człowieka koło 30, który z powodu miłości do swojej małej, świeżo urodzonej córeczki wziął się za amatorską kamerę filmową. Posikała się. Nie, goły nie rób. Czemu? Przecież dziewczyna, nie? Ale jak już wziął tą kamerę, to zaczął filmować coś troszeczkę poza swoją córeczką. Zaczął filmować mianowicie to wszystko, co go otaczało. Dobra! No co robisz? Co robisz? Przepraszam bardzo, panie dyrektorze. To ja się pytam, panie Mosz, co wy robicie? Można więc powiedzieć, że to jest film o tym, jak chłopak zrozumiał, jaka jest siła kamery. I jak ta siła kamery może zniszczyć to wszystko, co było mu na początku najdroższe, czyli jego życie rodzinne, jego związek z żoną, jego miłość do dziecka. Sprzątaj to! Tak to wyglądało w kinie? Tak? Tak? Ilka, coś ty zwariowała! W Amatorze była taka scena, którą dobrze pamiętam. Nie wiem, czy akurat ona jest najlepiej zrobiona, ale to nie jest ważne. Ona miała pewne znaczenie takie, powiedzmy, można powiedzieć symboliczne. Mianowicie bohater w pewnym momencie zrobił film krytyczny o tym, co tam jest dookoła. I kiedy zrozumiał, że ten film zostanie zmanipulowany i użyty przeciwko ludziom, przeciwko którym on wcale go nie nakręcił, postanawia zaświetlić taśmę. Zaświetlił. Filip! Zepsujesz! No goń ją. No goń!
to jest taka próba, rozpaczliwa próba zrzucenia z siebie odpowiedzialności za to, co się zrobiło. To jest oczywiście ta rzecz w jakimś stopniu mnie dotyczy. To znaczy dotyczy mnie w tym stopniu, że ja bardzo często w czasie robienia filmów miałem ochotę, żeby ich nie skończyć. Co istotne jest w tym zakończeniu amatora, myślę, że to chodzi o to, że on kierując na siebie rozumie, że nie można opowiedzieć inaczej świata, jak tylko przez siebie samego. Obudziła się o 4 rano. Jadłem chleb. To było rok temu. Bardzo musiało ją boleć. Sama była mokra. Niosłem ją prawie całą drogę. Gdybyś ty miał skierować kamerę na siebie, to jakie by były pierwsze zdania opowieści o tobie przez siebie? Wiesz, ja we wszystkich filmach, które robię, to kieruję kamerę na siebie, prawdę mówiąc. I to może nie bez przerwy, ale dosyć często. Ale ponieważ robię to w taki sposób, żeby nikt tego nie zauważył, to chociaż życzę ci naprawdę jak najlepiej i żeby to wszystko, co robicie i co robimy razem, wyszło jak najlepiej, to tego akurat ci nie powiem. Było coś ciekawego? Bo ja wiem, że to takie ciekawe. Jak jechałem do was, to mnie zatrzymało 2 takich staruszków, siedli do samochodu, żeby ich podwieźć kawałek. Ja mówię, jak to zawsze się mówi do nich, dobrze, że wczoraj padało, będzie lepiej rosło. Ona mówi, proszę pana, to w ogóle nie od nas zależy. Taka babcia. To wszystko zależy od Pana Boga. Jak Pan Bóg da rozkaz, żeby padało, to będzie padało. A jak Pan Bóg da rozkaz, żeby było sucho, to będzie sucho. To wszystkie rozkazy, proszę pana, tam zapadają. Dla tej babci wszystko zależy od rozkazów Pana Boga. Tej babci samochodu. Tak. A dla ciebie wszystko zależy od przypadku? Nie, wcale nie. Nie, wszystko zależy od sumy kilku rzeczy naraz. Od naszej woli, na pewno. Od jakiegoś rodzaju przeznaczenia czy losu, który gdzieś tam nami kieruje, ale mamy wolę, żeby je trochę zmienić. I od przypadku niewiele zależy. Od przypadku raczej zależy to, jaką drogą idziemy, niż kim jesteśmy. Dużo bardziej. Co spowodowało, że jesteś tu teraz, wśród nas, o tu w Porębach, na werandzie? Tak naprawdę kilka rzeczy, pewno. Kilka rzeczy. Znaczy, ja w ogóle myślę, wiesz, że jest tak i że naprawdę tak jest, że jak mamy zamiar opowiadać jakiekolwiek historie, wszystko jedno, czy pisząc je, czy je robiąc filmy o nich, wszystko jedno co, to po prostu, żeby móc je opowiadać, czyli żeby móc zrozumieć życie naszych bohaterów, czy też w ogóle naszych bohaterów, kim są, to musimy najpierw dokładnie zrozumieć, kim sami jesteśmy i skąd się sami wzięliśmy w ogóle. W ogóle skąd się wzięliśmy tutaj dzisiaj. Na pewno jest taki moment, kiedy miałem jakieś ze 14 lat chyba. I przez jakiś tam króciutki okres chodziłem do szkoły ogólnokształcącej, do średniej szkoły. I tam był nauczyciel historii, bardzo taki srogi i bardzo wymagający. Wszyscy się go bardzo baliśmy. A ponieważ przyszedłem do tej szkoły średniej, przyszedłem ze szkoły strażackiej, ponieważ przedtem byłem w szkole strażackiej. I w dzienniczku klasowym napisałem historia przez CH, a chemia przez samocha. Ten nauczyciel, który był nauczycielem historii, zobaczył tą notatkę, powiedział: oj, Kieślowski, lepiej chyba, żebyś to został strażakiem. I w tym momencie ja zrozumiałem, że już nigdy sobie nie pozwolę na to, żeby ktoś mi tak powiedział. I nie powiedział? Nie. Różne przypadki ludziom
powodują zmianę życia. Zupełnie, no bo może być przypadek taki, że ktoś straci nogę, no. Może być. Albo oko. Może być, ale to cały I czas wtedy- ci powtarzam, jak tak. straci nogę albo oko, czy rękę, bo o ręku i oku żeśmy ostatnio rozmawiali, to jest tak, że ten przypadek zmienia ci, może cię zmienić tym, kim jesteś, ponieważ jesteś już człowiekiem bez ręki albo bez oka. Natomiast nie zmienia cię tym, jakim jesteś. Ponieważ jeżeli jesteś skurwysynem, to jesteś po prostu skurwysynem bez oka. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, czy też porządnym człowiekiem, czy człowiekiem z dobrym sercem, to jesteś po prostu dobrym czy porządnym człowiekiem bez oka. I nic więcej, to się nie zmienia. Ja mam dobrą jedną bardzo cechę charakteru, która polega na tym, że jestem pesymistą. Wobec tego wszystko sobie wyobrażam jak najgorzej. Wszystko. Przyszłość to jest w ogóle dla mnie, wiesz, taka czarna dziura tak naprawdę. Jeżeli się w ogóle czegokolwiek boję, mówiliśmy już o strachu kiedyś, to boję się przyszłości po prostu. Tego się boję. Miejsce, w którym jestem, to jest moje miejsce troszeczkę lepsze od tego, które mi się należy. Dostałem troszeczkę lepsze miejsce od życia. Że siedzę w lepszym rzędzie, niż tak naprawdę na to zasługuję. Lubisz dworce kolejowe? W życiu tak. Do fotografowania nienawidzę. A co ci takiego posiąga w tych dworcach w życiu? No wiesz, są to zawsze takie bezimienne miejsca, gdzie jesteś anonimowy. Zawsze. Przypadek to jest taki film, który się właściwie składa z 3 filmów. To są trzy wersje życia jednego chłopaka, zależnie od tego, czy zdąży na pociąg, czy nie zdąży na pociąg. Czy też złapie go w międzyczasie taki policjant dworcowy, który mu nie pozwala wskoczyć do jadącego już pociągu. Od tego zależy jego życie toczy się w różne 3 strony. O, po prostu. W każdej wersji zawsze jest sobą, ale w każdej wersji jest w innym miejscu, jest kim innym. Jest sobą oczywiście jako człowiek, natomiast jest kim innym zawodowo. Jest zupełnie kim innym światopoglądowo, bo często jest po 2 stronach politycznej barykady. Bo po prostu 2 razy jest po 2 stronach, a raz jest indyferentny, zupełnie obojętny. I co jeszcze ma innego? No ma to innego, że w 3. wersji ginie, a w 2 wersjach mu się udaje nie zginąć jakoś. Czemu tak dużo polityki było w twoich filmach? Słuchaj, no, polityka była dookoła nas i jest do dzisiaj dookoła nas, a w tamtych czasach akurat, kiedy robiłem te filmy, to pewnie wydawało mi się, że ta polityka ma jeszcze jakiś sens. To znaczy, że od polityki coś zależy, a przede wszystkim, że ta polityka w jakimś tam stopniu zależy od nas. Prawdopodobnie to było związane z nadziejami, które mieliśmy wszyscy w Europie i w Polsce, my też, nawet w Polsce, w komunistycznym kraju, mieliśmy nadzieję, że to się jakoś zmieni na lepsze. Że to się jakoś da zreformować, że to się jakoś da ułożyć, bo wtedy o tym, żeby komunizm się zlikwidował sam z siebie, to nikt nie myślał. Myśleliśmy raczej o tym, żeby było lżej, żeby było troszkę więcej wolności, odrobinkę więcej swobody poruszania się czy rozmawiania o czymkolwiek. Ludzie mieli poczucie, patrząc na ekran, że opowiada się o nich. Ja myślę, że to była istotna cecha filmów z lat 70., że ludzie zobaczyli siebie samych na ekranie. No ale wreszcie poczuli się też razem. Poczuli się razem, zrobili coś, jakiś przewrót. No tak, zrobili. No, najpierw jeden, potem drugi. Potem drugi. No i ten drugi skończył się tak, że osiągnęliśmy to, cośmy chcieli. No i cośmy osiągnęli. No gówno, praktycznie biorąc.
Osiągnęliśmy wszystko to, cośmy chcieli, tylko się okazuje, to wszystko, cośmy chcieli, to co osiągnęliśmy jest karykaturą tego, cośmy chcieli. Czy nawet gorzej można by powiedzieć. Gdyby coś mogło zależeć od ciebie w polityce, zrobiłbyś coś dramatycznego? Co masz na myśli, żebym podarł koszulę, no, wziął sztandar i podpisał coś, wystąpił publicznie, że w obronie Teraz możesz jakichś występować, teraz możesz występować w jakiejkolwiek sprawie chcesz i to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ możesz zrobić i powiedzieć, co chcesz i nikt ci za to nic nie zrobi. Kiedyś było pewne ryzyko. Czymś tam się ryzykowało, niewielkim, ale czymś tam się ryzykowało. Dzisiaj nie ma żadnego, możesz wszystko powiedzieć, no i co z tego? Wszyscy ciągle mówią, czytasz Ale gdybyś gazetę. mógł pociągnąć ludzi do Ja nie jakiejś chcę pociągać sprawy, ludzi, na broń przykład. Panie Boże, ja w ogóle nie zajmuję się pociąganiem ludzi do niczego. Ale gdybyś mógł, to zrobiłbyś coś takiego dla dobrej sprawy? Nie zrobiłbym niczego takiego, bo po prostu nie chcę nikogo pociągać. Nie chcę być w ogóle za nic takiego odpowiedzialny. No twój pociąg zdaje się, nie? No to cześć. Było coś ciekawego? No, śniło mi się coś, znowu mi się śniło, że latałem. Wystartowałem gdzieś spod takiej wieży, podniosłem się i normalnie sobie leciałem aż do drzewa. Takie drzewo jakieś było w okolicy. Dekalog to jest 10 filmów zrobionych dla telewizji, z których każdy w jakiś sposób mniej lub bardziej luźny koresponduje z kolejnymi przykazaniami. Tak nam się wydawało wtedy gdzieś w 83-84 roku, kiedy to pisaliśmy, że może warto przypomnieć tych 10 nieźle sformułowanych zdań. Bóg jest. To bardzo proste, jeżeli się wierzy. A ty wierzysz, że Bóg jest? Tak. No kim on jest? Jak byłem mały, pamiętam bardzo dobrze swoją pierwszą spowiedź i swoją pierwszą komunię. Myślę, że było w tym coś bardzo poruszającego i coś bardzo oczyszczającego. Przypuszczam, że to się bierze z naiwności. Znaczy z naiwności dziecka, którym wtedy byłem. Miałem z 8 lat, albo może z 6 nawet. I prawdę mówiąc, ta naiwność jest czymś bardzo dobrym. Jeżeli można bez żadnych dodatkowych myśli i dodatkowych zobowiązań być blisko czegoś, w co się wierzy. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy są szczęśliwi, że wierzą w Boga. Musi być jakiś punkt odniesienia. To znaczy myślę, że musi być coś takiego, do czego możemy się odwołać. Co jest jakimś ostatecznym kryterium dla wszystkiego, co robimy. To jest, jeżeli Bóg jest, to prawdopodobnie jest czymś takim. Ja mam takie wrażenie, że ja mam dobre kontakty z Panem Bogiem. To znaczy takie kontakty osobiste, bardzo, bardzo osobiste, bardzo prywatne, bardzo własne. Proszę Go o to, żeby coś się ułożyło. Proszę Go o to, żeby tak, a nie inaczej potoczyły się jakieś wydarzenia. Proszę Go o to, żeby dał mi to, czego akurat potrzebuję. To przeważnie dotyczy zresztą sfery umysłowej, znaczy dał mi jakąś jasność, albo sfery uczuciowej. To znaczy, żeby dał mi jakieś uczucie, które mi jest koniecznie wydaje mi się w tej chwili potrzebne. Proszę. Inna sprawa, czy daje.
Raz tak, raz nie. Wierzysz w to, że ludzie, którzy tutaj w tym życiu źle postępują, to może ich spotkać jakaś kara za to w przyszłym świecie? No to trzeba by zacząć od pytania, czy w ogóle przyszły świat istnieje. Myślę, że to jest piękna tajemnica. Piękna tajemnica, której nigdy nie wyjaśnimy. I bardzo dobrze, że ona została tajemnicą. Piąte nie zabije. Niestety się nie udało. No nie mogę dzisiaj wejść tam w kadr, gdzie zawsze boleję. Vous vous trompez. Sur quoi? Sur tout. Vous vous trompez sur tout. Les gens ne sont pas mauvais. Ce n'est pas vrai. Si. Peut-être parfois ils n'ont pas la force, mais Ce garçon qui a découvert que son père n'était pas son père, c'était votre petit ami ou votre frère? mon frère, Quel âge a-t-il? 16 ans. Il se pique depuis longtemps? Comment vous savez? C'était pas bien difficile à deviner. Założona w tym filmie jest właśnie wielość interpretacji. To między innymi różni ten film od innych filmów. Ale masz jedną swoją własną, czy... Nie, ja dopuszczam każdą. Właśnie na tym polega w jakimś stopniu mój sposób, no. Że gromadzę pewną ilość możliwości interpretacji i następnie daję ją widowi i mówię, wybierz sobie, zobacz co wolisz. Wyjechałeś na zachód robić filmy. I wtedy nasze kontakty się trochę urwały. Czego ci najbardziej brakowało za granicą? Niezależnie od tego, czy robisz film, czy nie robisz filmu, to ja przynajmniej na zachodzie, czy za granicą w ogóle, gdziekolwiek bym nie był, zawsze się czuję obco. I zawsze się czuję źle. I zawsze, prawdę mówiąc, jak najszybciej chcę wracać do domu. A szczególnie nie lubisz Ameryki. Dlaczego? W Ameryce jest to, co przynajmniej mnie to nie odpowiada. To jest takie gadanie o niczym z dobrym, zdecydowanie dobrym lub nawet bardzo dobrym samopoczuciem. Jak na przykład spotykam mojego agenta amerykańskiego i pytam go się, jak się masz, to on zawsze mówi, I'm extremely well. On już nie może być okay, on już nie może być well, on musi być extremely well. A tymczasem ja na przykład nie jestem extremely well i nawet w ogóle nie jestem well. Ja po prostu jestem, po angielsku mówiąc, so. Czy nie widzisz tego, że zachodnia cywilizacja właściwie się kończy? Akurat teraz jesteśmy w fazie kryzysu kultury z całą pewnością i w fazie rozróżniania wartości. Jesteśmy w takiej fazie na pewno, ale ponieważ jesteśmy w tej fazie dość dramatycznie, wobec tego z natury rzeczy ludzie będą szukać i znajdą prawdopodobnie. Nawet jeżeli nie znajdą, to będą szukać na tyle wyraziście, że to zmieni ich stosunek do życia. No to przyznajesz, że jest kryzys kultury. Ale przecież nigdy nie mówiłem, że nie ma. Wręcz odwrotnie. Ja chętnie przyznaję, że jest kryzys wszystkiego, ponieważ jest. Ale to wcale nie oznacza, że świat się kończy. No ale jest kryzys wszystkiego. No to co? No to świat się kończy. To proszę bardzo, no. To sobie tak mów, no. Ja ci mówię, co ja myślę. No to nie, no kryzys wszystkiego, a jednocześnie wszystko jest dobrze. Nie. Kryzys wszystkiego to oznacza, że świat się znalazł gdzieś w tej sinusoidzie, w dolnej partii tej sinusoidy. I teraz z natury rzeczy musi się odbić i znowu się odrobinkę podnieść. Po to, żeby za chwileczkę spaść. No a co jest najważniejsze, żeby się to ułożyło? Nie pytaj mnie, bo wiesz, jakbym wiedział, jak na to pytanie odpowiedzieć, to bym w ogóle nie siedział tutaj przy jakimś idiotycznym kominku, rozumiesz? Tylko bym siedział w fotelu prezydenta i prezydentował. Bym wszystkim mówił, co trzeba robić, żeby było dobrze. Ja nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć. To w ogóle nie jest mój zawód, żeby wiedzieć.
Mój zawód jest taki, żeby nie wiedzieć. Był mój zawód taki, żeby nie wiedzieć. Był i jest, dlatego, bo ja w dalszym ciągu tam coś skrobię, piszę jakieś scenariusze, mam jakieś kontrakty, więc coś tam muszę napisać. Może z tego coś wyjdzie, może ktoś zrobi jakiś film kiedyś. Zobaczymy. A może ty? Nie, myślę, że nie. Mam nadzieję, że tak sprytnie zastawiłem na siebie pułapkę, w którą wpadłem, że się już z niej nie wydostanę. No i co będziesz robił teraz w życiu? No nic, na razie siedzę na krzesełku albo na ławeczce. Mogę się wyspać porządnie. Jak się kąpię, to już się kąpię rano. I się kąpię po to, żeby żyć, a nie po to, żeby robić filmy. To jest bardzo przyjemne uczucie. Czy on, patrz, tu bohaterem tego ujęcia jest zegarek. Nie bój się, wszystko jest dobrze. Tak, Jackson? Nie, odbija się światło. No tak. Dobrze, Odbija może się być? światło. Odbija się Może światło. być? Na pewno? Powtórzyć? Powtórzyć. No. No to co będziesz teraz robił w życiu? Nic na razie nie robię, no. Siedzę, coś tam skrobię, mam jakiś scenariusz do napisania, jeden czy drugi, więc go piszę, mam jakieś kontrakty, może kiedyś ktoś zrobi jakieś filmy z tego. Może kiedyś coś z tego wyniknie, zobaczymy. No a tak na co dzień? Na co ty myślisz, że ja scenariusz to piszę w niedzielę? Mów o tej ławeczce, no. Jakiej ławeczce? Powiedz, że to siedzę sobie na ławeczce. A ja się nie siedzę na żadnej ławeczce, tak mi się powiedziało. No kurwa, ale z zegarkiem ci się powiedziało, no. Ja nie mam No powiedz o żadnej ławeczki. kąpieli, no. O jakiej znowu kąpieli?